Cześć! W dzisiejszym odcinku najpierw docieramy do Kwiatonia, w samym sercu Beskidu Niskiego. Czeka tu na nas wyjątkowa drewniana cerkiew wpisana na listę UNESCO, prawdziwe arcydzieło architektury i sztuki sakralnej. Naprawdę wyjątkowa, a widzieliśmy już bardzo dużo. Z Kwiatonia ruszamy do Ujścia Gorlickiego, aby odkryć kolejne ukryte skarby regionu. A na sam koniec filmu przygotowaliśmy dla Was dłuższe ujęcia zapierającego dech w piersiach wnętrza świątyni w Kwiatoniu. Zostańcie z nami, ruszamy w podróż śladami drewnianych cerkwi, największych niedocenionych skarbów Beskidu Niskiego. Zaczynamy! Ujście Gorlickie. Nie, Zalew Klimkowski to jest. Jezioro jest napisane. No jezioro, ale to jest zalew, to jest tego, zbiornik retencyjny. Taka poważniejsza miejscowość, zobacz. Cerkiew w Kwiatoniu, tam pod sam cerkiew się nie wbijajcie dużymi autami, bo tam się nie idzie obrócić. Jest strasznie wąsko. Parking jest tuż przed cerkwią po prawej stronie. Od ujścia jak się jedzie i idziemy zobaczyć obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W niewielkiej wsi Kwiatoń wznosi się wyjątkowy klejnot drewnianej architektury sakralnej, cerkiew pod wezwaniem świętej Paraskewy. Jej historia sięga XVII wieku, a charakterystyczna zrębowa konstrukcja, wysokie dachy kryte gątem i 3 smukłe kopuły sprawiają, że ten obiekt wyróżnia się nawet na tle innych cerkwi łemkowskich. Co istotne, budowla została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, podkreślając tym samym jej ogromne znaczenie historyczne i artystyczne. W przeszłości była to cerkiew grekokatolicka. Jednak koleje losu i zmiany granic wpłynęły na losy zarówno świątyni, jak i lokalnej społeczności łemkowskiej. Mimo trudnych momentów Kwiatoń ocalił swój najcenniejszy zabytek, będący niemym świadkiem wielokulturowej przeszłości tych ziem. Dzisiaj cerkiew jest starannie remontowana i pielęgnowana, aby zachować ją dla kolejnych pokoleń. Już od progu wnętrze świątyni zachwyca bogatym ikonostasem, misternie zdobionymi malowidłami oraz złoceniami, które świadczą o ogromnym kunszcie dawnych mistrzów. Gdy promienie słońca wpadają przez niewielkie okna, w drewnianej przestrzeni unosi się atmosfera modlitwy i dostojeństwa. To właśnie tutaj nasz przewodnik, pan Jan, z pasją opowiada o kolejnych pokoleniach, które budowały i chroniły tę cerkiew. Zna każdy detal, każdy ornament i z zaangażowaniem dzieli się historiami zapisanymi w starych belkach i ikonach. Spacerując po skrzypiącej podłodze, łatwo zapomnieć o pędzie dzisiejszego świata. Ta cerkiew to nie tylko dowód bogactwa sztuki sakralnej, lecz także symbol ducha i wytrwałości lokalnej społeczności. Jej smukła bryła i piękno wnętrza pokazują, jak drewno, pasja i wiara mogą połączyć się w prawdziwe arcydzieło, które przetrwało stulecia i wciąż oczarowuje kolejne pokolenia odwiedzających. I kochani, parking na duże auta jest tutaj. Parking na małe autka. Widzicie? Cerkiew jest przepiękna, w środku urzęduje pan przewodnik, który jest przesympatyczny, słuchajcie. Udzieli wszelkich informacji i odpowiedzi na wasze pytania. Tu stoimy autkiem. Proszę, plac jest dość ogromny. Czekaj, teraz gdzie? Przed nami wydaje mi się, że to będzie rondo. Nie, Zalew Klimkowski to jest. Jezioro jest napisane. No jezioro, ale to jest zalew, to jest tego, zbiornik retencyjny.
Ujście Gorlickie i kolejna cerkiewka. Zaraz 4 km od Kwiatonia. Też ładna, nieco inna. Piękna. W Ujściu Gorlickim wznosi się drewniana cerkiew. Prawdziwy świadek niełatwej historii tych ziem i zmieniających się obrządków. Choć pierwsza świątynia powstała tu już w XVI wieku, dzisiejsza cerkiew wzniesiona w XVIII stuleciu zachwyca kunsztem zachodniołemkowskiej architektury. Budowla jest trójdzielna, zwieńczona nad przedsionkiem wieżą izbicową z niewielką pseudolatarnią. Namiotowe dachy kryte blachą wieńczą nawę oraz prezbiterium, przyciągając wzrok miłośników zabytków sakralnych. W jej wnętrzu kryje się bogaty, XVIII-wieczny ikonostas. Spójrzcie na jego rzeźbione cokoły. Pod ikoną Matki Bożej dostrzeżecie wizerunki Adama i Ewy, a pod Chrystusem dumnie prezentuje się grupa proroków. Do dziś widoczne są również polichromie, które dodają barw i podkreślają majestatyczny charakter miejsca. Co ciekawe, jedna z najstarszych ikon świętego Paraskewy przetrwała z pierwszej świątyni i obecnie znajduje się w Muzeum Historycznym w Sanoku. Na przestrzeni wieków cerkiew w Ujściu Gorlickim pełniła funkcję zarówno prawosławną, jak i grecko-katolicką. Po burzliwych wydarzeniach związanych z akcją Wisła trafiła w ręce parafii rzymskokatolickiej, choć nadal sporadycznie sprawowano tu nabożeństwa w obrządku bizantyjsko-ukraińskim, w czym zasłużył się ksiądz Wasyl Chrynyk. W końcu w drugiej połowie XX wieku świątynia powróciła do parafii grecko-katolickiej, stając się symbolem odradzającej się tożsamości łemkowskiej. Dziś, gdy stajemy przed masywną izbicową wieżą i wsłuchujemy się w skrzypienie drewnianej podłogi, wyobraźnia przenosi nas do dawnych czasów, kiedy dźwięk dzwonów wzywał wiernych na modlitwę. Ta cerkiew to nie tylko dowód mistrzowskiego rzemiosła, lecz także żywe świadectwo wielokulturowej tradycji Beskidu Niskiego, w którym od wieków splatały się różne wątki wiary, języka i obyczajów. Właśnie to czyni ją miejscem wyjątkowym, pełnym uroku i dumy minionych pokoleń. Jak obiecywaliśmy na wstępie, zapraszamy Was do wnętrza cerkwi w Kwiatoniu, które zachwyca finezyjnie rzeźbionym ikonostasem, malowniczymi polichromiami i niezwykłą atmosferą tajemnicy. Jest to prawdziwa perła architektury i sztuki sakralnej, kryjąca w sobie wieki historii. Korzystając z okazji, chcemy serdecznie podziękować naszym przewodnikom, zarówno z Kwiatonia, jak i Ujścia Gorlickiego, za niesamowitą i bardzo pouczającą lekcję historii. Tym bardziej wyrazy szacunku, że oboje pracują społecznie, opiekując się tymi obiektami z czystej pasji. To naprawdę imponujące i godne najwyższego uznania. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszą przygodę w Beskidzie Niskim. Jeśli podobała Wam się ta wyprawa, pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.